Cześć, witajcie, ja jestem Rewik i zapraszam was do 13 odcinka z serii Zagrajmy w Witam. Dzisiaj na początek udamy się do burdelu. W ostatnim odcinku tego nie zrobiliśmy, bo zabrakło mi jednak czasu. Więc dzisiaj to nadrobimy. I następne zadanie, jakie zrobimy, tak myślę... Co byśmy mogli zrobić? Zgniewny ojciec. Tego na razie nie zrobimy, coś mi się wydaje. Gdzie znikają artefakty? Nie, w sumie aktualnie jedyną misją, którą możemy teraz zrobić, wydaje mi się, że jest to związane z tym burdelem. Tylko od czego tutaj zacząć poszukiwania? Pogadajmy może na początek z Sonią. Potrzebuję informacji. I do need information. I'm all ears. Czy ona coś ma do powiedzenia? Nie. Nic nam nie powie, jeżeli o to chodzi. Może Olga? Nie. On nic nie powie, to jest zwykły NPC. Może tanta w wannie coś powie. Znasz kapitana Salvobrudego? Do you know Captain Steelbeard? Yeah, but I wish I didn't. I should never have got involved with him. Promised he was going to take me away from all this. Promised me the moon and the stars. Some men will say anything for a free fuck. And all I got was a whole heap of trouble. So don't go saying that name around me, because I ain't listening no more. Dobrze. Wydaje mi się, że będziemy musieli wynająć dziewczynę na noc i wtedy z nią pogadać. Jedna z nich może będzie wiedziała, o co w tym chodzi. Nie zdziwię się, jak to zadziała. Więc czemu by nie spróbować? Zapiszmy grę i pogadajmy z Sonią o wynajęciu dziewczyny. Potrzebuję dziewczyny na noc. So if I was a customer, who would you recommend to me? Olga's over there. She's a lovely girl. Very friendly and extremely flexible. And behave yourself, understand? I don't want to hear any complaints. Dobrze. I teraz z nią chodźmy. I paid Sonia for your services. I understand what a man wants. You're an explorer, am I right? An adventurer. Come conquer my continent's lover. Did I take you to a few places you've not seen before? Yeah, you could say that. I wonder why I haven't seen you before. I see many things. Things that are unseen by most. I'm psychic. I haven't been here long. And you don't plan on staying long, right? No, I have business to take care of. Pity. But something tells me you will prove important to this place. So let me give you something for the hard road ahead. If you have upset another and they will not speak to you, then this scroll will soothe them. It contains a powerful spell, so use it wisely. Thank you, Olga. I wish you luck on your continued adventures. I feel you may need a great deal of it. Czyli jednak to nic nie dało. Ale plus jest taki, że dostaliśmy 100 punktów doświadczenia za 50 sztuk złota i zwój żartu, czyli się ogólnie opłacało. Może ona nam coś jeszcze powie. Nie. Ale kurczę, o co chodzi dokładnie z tym? Karol chce aresztowania przemytników artefaktów w mieście. Ponoć coś ich łączy z burdelem na przystani. Ale dobra, może zrobimy tak, potrzebuję informacji. I'm all ears. I może nam coś powie o bandzie Donna, wtedy czegoś się dowiemy. Spróbujmy. Tell me something about Don Esteban's gang. That doesn't sound like a question to me. Give me something to work with, sweetie. Here's your gold back. Let's try again, shall we? Okej. W takim razie ona nic nam o jego bandzie nie powie. To w sumie... Jak mamy zgadnąć,
o co chodzi z tym burdelem. Chyba, że ten oficer coś powie, ale raczej w to wątpię. Tak właśnie. Kto tu jeszcze może być z tym powiązany? Ten gościu? Możesz mi powiedzieć, gdzie jest chata kapitana Stalowo-Brodego? Do you know where Captain Steelbeard's shack is? You don't know what you're getting into. If you keep on like this, you're a dead man walking. Gadaj, gdzie jest chata kapitana Stalowo-Brodego już. You're gonna tell me where Steelbeard's shack is. You're gonna tell me now. All right. In the gutters. It's in the gutters. It's one of those shacks near Costa's Hotel. Now that's it. I've said enough. Too much. And that key you had fits the front door. I've said too much. Dobrze. Nie dowiedzieliśmy się, jak się stąd wydostać od niego, ale wiemy, gdzie jest chata Stalowo-Brodego. Dobra, może któryś z nich będzie wiedział coś o wyjściu. Był z nim taki dialog tutaj. About you escaping town. Powiedziałem twoim braciom, żeby tu przyszli. I told your brothers to come here. Thanks. I appreciate that. How's your search for an escape route coming? I'm working on it. Well, we're not going anywhere. Dobra, coś jeszcze powie nam na ten temat? Dlaczego po prostu nie przeskoczycie przez mur? Why don't you just jump over the wall? Be difficult for one person to do that without getting caught. But 3? Forget it. And I'm not leaving without my brothers. There's got to be another way. Dobrze. No, czyli... Nie mam pojęcia, kto mógłby coś jeszcze wiedzieć o tym burdelu. Ale udajmy się do chaty Stalowo-Brodego. On w tym burdelu bywał, więc może coś znajdziemy w jego notatkach. Być może zostawił tam jakieś notatki. Ona coś powie? Nie, ona nas aktualnie prawdopodobnie nie lubi. Obok chaty Kostara. Chwileczkę jeszcze. Zapiszemy grę. I... Dobra. To powinno być to. Ale że to jest chata Stalowo-Brodego? No, tak nie wygląda. No nie. Coś tutaj znajdziemy? Też nic. Nie mam pojęcia, o co może chodzić. Chyba, że coś tu będzie? Nie, ten kufer otwieraliśmy raczej. Tak, jego otwieraliśmy. No kurczę, nie mam żadnego pojęcia, o którą chatę mógł mu chodzić. Obok... Chyba, że to... Ta chata jest zamknięta. Sprawdźmy to. Zadziałało. I nikt nie każe nam wyjść. Czyli tak, chodziło o to w takim razie. Skóra dzika. Łóżko. Dobra, otwórzmy w takim razie kufer. Co my tu mamy? Rum, wytrych, ząb, złoty kielich i stary dokument. No, być może nie pomyliłem się, jeżeli chodzi o te notatki. Sprawdźmy, w co jest ich napisane. Nie, ten ptak zjadł robaka. Co bezczynnie siedział. Północny wschód na wschód. Stary grób będzie wiedział. Guess. To jest pewnie jakiś... Nie wiem. Wydaje mi się, że to jest jakaś wskazówka do skarbu. Dobra, na pewno Patty się tym zainteresuje. Więc pójdźmy jeszcze szybko do Patty i wrócimy do tego burdelu, pomyśleć, co można byłoby zrobić, żeby dowiedzieć się coś na temat tego tajnego wyjścia. Dobra, Patty.
Co do twojego ojca? About your father. Vasily mówi, że twój ojciec ma chatę tu w mieście. Vasily says your father has a shack here in town. A shack. That's my father. Could afford a palace, but lives in the gutter with the whores and the rats. Still, can you find out where it is? And do it without letting anyone else find it. Could be there's a clue there as to my father's whereabouts, if you can find it. Dobrze, Vasily nie sądzi, by twój ojciec przebywał na wyspie. Vasily doesn't think your father's here on the island. Vasily's never had anything useful to say. Dobrze, i teraz znalazłem ten papier w jednej z ruder w rynsztokach. I found this paper in one of the shacks in the gutters. Now this is a useful piece of paper. This is precisely what I was looking for. I can finally leave this rat hole. You deserve a reward. Here, I can spare 200 gold coins. But take them, and you ask no more questions. Deal? Zatrzymaj złota, ale odpowiedz na moje pytania. Keep the gold. Just answer my questions. People usually see gold and forget everything else. All right. What do you want to know? I czego możemy się dowiedzieć? Co z kapitanem Romanowem? Myślisz, że będzie z nim problem? Tell me about Captain Romanoff. Think he'll be a problem? Couldn't care less about him. I've got what I wanted now. At least part of it. Dobrze. Co jest takiego ważnego w tym starym świstku papieru? What's so important about that old scrap of paper? There's no secret that it's linked to my father. You must have worked that much out yourself. But my father is my business. Dobrze. Czy wciąż sądzisz, że twój ojciec przebywa na wyspie? Do you think your father is still on this island? He was. Whether he still is and whether he's still breathing. Those are different questions. But I'll find him. Dobrze. Co się stanie z twoją gospodą? What's going to happen to the tavern while you're away? The tavern's only ever been a place for me to hole up in. When it's time for me to move on, I'll find someone who wants it. Okej, co się stanie z ruderą twojego ojca? What will happen with your father's shack? I have no use for it. You can have it if you want. You already have the key after all. Thanks. That place might come in handy. They obviously did for my father. If you're going to keep it, take my advice and burn the bed linen. I'll take the shack. Always wanted something with a sea view. That's probably enough with the questions, isn't it? For now. Maybe. Maybe we can talk again later. You're a rare one. And I've traveled the length and breadth and met a lot of people. Right. All I need to do now is find a way out of this wretched town. Dobrze, z nią już załatwiliśmy to, co trzeba było. Chwileczkę, drobna przerwa. Dobrze, wróciłem. W takim razie teraz szybko się udam do tego burdelu i poszukam jeszcze jakichś informacji. Nie mam żadnego pojęcia, kto by mógłby nam dać jeszcze jakieś informacje. Gadaliśmy już ze wszystkimi w burdelu, więc raczej nic tu nie znajdziemy, tak mi się wydaje. Może Gwen nam coś jeszcze raz powie? Nie, Gwen dalej nie jest jakoś tam strasznie chętna do rozmowy. Dobra, spróbujemy wykorzystać wszystkie informacje od Sony. I'm all ears. Czego właściwie Inkwizycja chce od miasta? What exactly does the Inquisition want with Harbour Town? They're after the gold artifacts. Crazy for them they are. No idea what they do with them. All I know is everything they gather they take up to the monastery. Dlaczego w tym mieście jest tyle złotych artefaktów? Why are there so many golden artifacts in this town? They've been mostly brought in by the farmers. The artifacts turned up at the same time as those ruins. They just popped up, practically overnight.
But you can't eat gold, so most artifacts have been traded. Until the Inquisition claimed that all artifacts must be handed over to them, without any compensation. They came down hard on artifact smugglers too. Most got thrown into the monastery, if they were lucky. Okej. Kto przemyca tu artefakty? I need to know something. Who's responsible for the artifact smuggling in this town? Well, I think you've got enough of a reputation that I can trust you, so listen up. In the storeroom, behind our washroom, is Scordo, one of Esteban's men. The picture on the wall in the washroom hides a secret switch. It opens the door to Scordo's hideout. No idea what he does in there all day, but I know he's guarding something, and it's behind that door at the end of the passage. He always has the key on him. You want to know what he's up to? If I were you, sweetie, that's the first place I'd look. No i okej, udało się w takim razie. Skąd więc ty o tym wiesz? So how do you know about this door, if it's such a secret? Oh, you know, most men are pretty easy to read. Hit the right spot with them and they'll sing like birdies. Scordo told me himself, with a little, persuasion. Thanks for the information. Anytime. Like I said, there's not much I don't get to hear about, one way or another. Dobrze. Czy jednak wystarczyło z nią pogadać jeszcze o kilku informacjach? Dobrze. Chodzi o obraz. Ten nie? Tu jest jeszcze jeden obraz. Okej. Tylko chodzi o tego, ale my z nim chyba będziemy musieli walczyć, więc lepiej zapisać grę. What are you doing here? What do you want? Szukam tu roboty. I came to see if you have any casual work. Work? I can get my hands on enough workers if I need them. I'll take your gold, though, if there's something you'd like to buy while you're here. A co sprzedajesz? What are you selling? Antiques. Golden ones. Things brought in by the refugees. All legit. I have provenance for all of them. Co robisz tu w magazynie? Why are you back here in a storeroom? Dangerous times. Lots of thieves. Man needs security. Ukrywasz się? You're hiding. Hiding from whom? There's a world of difference between hiding and being discreet. Skąd są te antyki? And where do these antiques come from? Inheritances, grandmother's mantelpieces, and farmers' hideaways. A man gets caught selling anything illegal, trading artifacts, he gets in trouble. I deal in antiques. Gdzie prowadzi tamto przejście? Where does that passage over there lead to? That's no passage. That's a storeroom. And you're going to stay away from it. Because it's my business. Więc co taka osobliwość jak ty porabia siedząc w tym magazynie? So what brings a man like you into a storeroom? There you go again. Blunt you are. I'm a man trying to make a living in difficult times. Times when creatures would take your life off you, and your fellow man would strip you of your pride. And what's a man without pride? This is why you don't like the Inquisition being here. The Don knows pride. I'm talking about years of injustice. Years of faceless men. Names on paper from the mainland deciding our fate. I'm talking about using events to escape the chains they've been keeping us in. People think it's just about surviving. But what's the point of having a life if you spend it paying taxes? Working to the bone for others to live in gold and silk. A man needs pride. I'm thinking you must be that castaway. I've heard you've been helpful. Helpful to the Inquisitor, that is. What makes you say that? Oh, you know what it's like. Word gets around. And you do seem to be everywhere, collaborating, doing his good works. Good for him, that is. And his good seems to be leaving others starving, doesn't it?
Dobra, koniec. Zapiszmy tą grę jeszcze raz, żeby nie musieć przechodzić tego dialog jeszcze raz. Dobra, Skrodo, wiem, że przemycasz artefakty z miasta. All right, Scordo. I know you've been smuggling artifacts out of the town. Do you now? You know all artifacts are supposed to be handed to the Order. You know, I think you're right. I found this sword in the ruins, so we fight. Dobra. Nie wiem, czy to dobry pomysł walczyć tym mieczem, ponieważ pierwszy raz nim walczę. No i przydałaby się chyba jednak tarcza na niego. Dobra, wypijmy miksturę. Może wyciągnijmy go na zewnątrz, tak myślę. Będzie mi o wiele łatwiej walczyć. Dobra, chodź. Niestety dostaliśmy znów. No, coś czuję, że bez tej tarczy będzie strasznie ciężko. Dobra, zróbmy tak, że wczytamy tą grę i spróbujmy z tarczą, bo bez tarczy jakoś tego nie widzę. Wczytaj grę, szybki zapis. Ok, albo żeby jeszcze sobie ułatwić tą walkę. Tylko ile mamy tego złota? Pierwszy sprawdził jeszcze. 2000. Dobra, wyuczymy się siły do 40 i pójdziemy do Kowala szybko kupić broń. Wtedy myślę, że będzie bardzo łatwo. Ale na początek idziemy do tego ogra. Potrzebujemy chyba 40 siły. Aktualnie mamy 38. Potrzebujemy tylko 5 punktów siły. Na miecz, z tego co pamiętam, jest potrzebne 400 sztuk złota. Teraz, żeby się nauczyć 5 siły, będziemy musieli chyba wydać około 200 złota. Chcę się szkolić. Plus 5 siły. Dobra. W takim razie teraz szybko idziemy do tego Kowala i bierzemy się za tego gościa w tym magazynie. Ale tak myślę, żeby nie pokazać tej drogi, po prostu zrobię teraz cięcie, szybko pójdę do tego Kowala, kupię co trzeba i widzimy się za chwilę. Dobrze, kupiłem ten długi miecz, ale niestety musimy posługiwać się nim oburącz. Więc może wykorzystajmy jeszcze to złoto i punkt doświadczenia i się może nauczmy lepszej walki mieczem. Tak, ona w swojej szkoli to kosztuje 10 punktów nauki i 200 sztuk złota. Alright, so let's talk about how you perform a counter-attack. If your opponent is constantly attacking you, and you don't see an opening for you to attack, you'll have to knock his weapon aside. Once you do, you'll be unprotected. So go straight in for the attack. It may sound easy, but believe me, it isn't. With practice, you'll develop a feel for the right moment. But remember one thing, this only works when your opponent's attacking you. If he focuses on his own parry, you can forget about this trick. Dobrze. Sprawdźmy, czy przypadkiem nie będę już mógł... Okej, tak się robi kontratak. Chyba w dalszym ciągu nie będziemy mogli używać tej broni oburącz. Dobrze, dajmy, że wydamy jeszcze trochę na walkę mieczem. You only attack your opponent from the front, am I right? But variation is the key. So come at them from the side, using lateral blows. That's a good tip. Gets better. You can also use the momentum of a lateral blow to perform a second stroke. And if you use your whole body, then you'll do more damage with your strike. Okej, jeszcze w siłę. Dobrze, myślę, że powinno być teraz lepiej, jeśli chodzi o walkę mieczem.
Aha, możemy teraz wykonać taki cios. Dobra, to jeszcze nie jest na tyle, żeby posługiwać tym mieczem w taki sposób, żeby trzymać go w jednej ręce i posługiwać się jednocześnie tarczą. Ale zawsze coś... Jestem ciekaw, od którego poziomu będziemy mogli się tak posługiwać. Twoje kontrataki mogą zająć przeciwnika. Nie pokazuje, co się nauczymy, czego się nauczymy na następnym poziomie jeszcze. Znaczy pokazuje, ale nie pokazuje czego na 5. Dobrze, więc... Będziemy na razie w takim razie używać tego miecza. Nie możemy się posługiwać tarczą, ale spróbujmy z tym mieczem teraz. Może z tym mieczem pójdzie o wiele szybciej. Dobra. I teraz nie spróbujmy się. Okej. No, niby mieczem też możemy się blokować. Aj. No, trochę tych obrażeń przyjmujemy. Wycofajmy się do tyłu. Na chwilę, żeby wypić miksturę. I wyciągniemy go od razu na zewnątrz. Powinno być o wiele łatwiej z nim walczyć. Spróbujmy tego ciosu. Coś czuję, że będzie strasznie ciężko się z nim walczyć. Wypijmy mi kolejną miksturę. No niestety jest strasznie ciężko, przyjmujemy dużo ciosów. Sam robię strasznie dużo błędów. Coś czuję, że będzie trzeba to powtórzyć. W ogóle mogłem sobie dać silniejsze miksturki do tego, do paska. Używam tych słabych mikstur i trochę to oddawianie trwa. Szkoda, że tym silnym atakiem nie przyłajujemy bloku. Okej, wycofajmy się znowu. Skorzystajmy z mikstury. Dobra. Dobrze, jeszcze tylko jeden atak. Mam nadzieję, że niczego nie popsuje. No nie, lepiej się wycofam, wypiję miksturę, bo nie chcę teraz przypadkiem czegoś popsuć. W ogóle ile ludzi się zebrało do tej walki. Okej. Wydawało mi się, że to go trafiło. Dobra, nie powinno go trafić, dobra. Straciłem wszystkie mikstury, no trudno. No nie. Nie mogę mu ściągnąć tego ostatniego. To jest jedno uderzenie. Dobra, w końcu. To było straszne. Tyle czasu nam to zajęło. Dobra. Klucz z Krodą. Teraz z nim porozmawiajmy. Scordo. What? Thought you'd killed me. You're not the first to have tried. I don't die easy. Don't bother me with this. Dobra, on powinien chyba za niedługo też stąd uciec. A my w takim razie idziemy sprawdzić, co tam można znaleźć. Dobra, jeszcze te miksturki bym sobie tutaj dał. One już przywracają 150 punktów zdrowia. Ona powinna nam chyba przywrócić całe zdrowie, tak mi się wydaje. Sprawdźmy. No tak, prawie całe zdrowie będzie nam przywracać. Mamy już 6. poziom, dobra. Nie tak źle, w tym mieście to byliśmy do 6. poziomu. Co tu możemy znaleźć? Pójdźmy może pierw w tą stronę. Mamy kufer, ale dalej nie potrafimy otwierać zamków. Dobrze, jakieś jabłko i menzurka czy coś takiego. Pusta butelka chyba. I mamy przełącznik.
I jesteśmy... To chyba Villa Estebana. Tak, to jest Villa Estebana. Dobra, wróćmy się jeszcze na chwilę tu na dół. Będziemy musieli jeszcze wrócić do Carlosa. On tu wrócił? Dobra, tak myślę, że... Sprawdzimy te miejsca jeszcze. I wrócimy do Carlosa i w tym momencie wtedy zakończymy odcinek. Drzwi. Co my tu mamy? Mamy kredensy. A, tutaj jest słaby lód. A, tylko jeden, który myślałem, że tutaj też go tu można otworzyć. Dobra, czyli tu nie było nic ciekawego. Mamy jeszcze tutaj te drzwi, ale one już chyba prowadzą na zewnątrz. Tak. Znaleźć tajne wejście do miasta. Ok, jesteśmy tutaj. Dobra, fajnie. Teraz wrócimy do Carlosa. Zobaczymy, co nam powie Carlos. I mamy jabłka. Fajnie, się przydadzą. Tak myślę. Dobra, zdrowia. O, tu jeszcze fiolka. Czy jednak nie pusta butelka i menzurka, po prostu fiolka. Okej. No, pomyliłem wejście. Musimy iść w tą stronę. On tu jeszcze siedzi. On chyba stąd pójdzie dopiero, gdy porozmawiamy z Carlosem. Dobra, do Carlosa pójdziemy tędy przez Willę Estebana. Będzie o wiele szybciej. Aj, dobra. Trochę się tam zblokowałem. To jest Tony. On dopiero teraz idzie? Myślałem, że już stąd dawno poszedł, a dopiero teraz. Dobra. Tak już wydałem sporo punktów nauki w ten miecz, więc bo już do końca będziemy się posługiwać mieczem. No niby można byłoby jeszcze próbować kosturem, bo nie używają kosturów, ale nie, dobra. Dajmy, że my będziemy ci inni, ci lepsi i będziemy korzystać z miecza. Dobrze, Carlos będzie w swojej kwaterze. Pogadamy z nim i kończymy odcinek. Co do ludzi Dona. About the Don's followers. Skrodo, przywódca ludzi Dona, miał ten mały klucz przy sobie. Chyba źle wypowiadam jego imię. Scordo, the leader of the Don's men, had this key on him. That looks like a key to the sewers. They must be smuggling artifacts out through this tunnel. The idiots. Damned idiots. These thieves don't realize what they're doing. I don't want to think about what has slipped through our fingers. The knowledge we've lost. Well, at least we have the key now. Here, a reward. You earned it. Finally, we can arrest these artifact smugglers. Go, seize the man responsible for this. I want Scordo finished. I want him pondering his misdeeds behind the walls of the monastery. Pozbądź się Skrodo, ale my z nim już walczyli. Dobrze, ale tym już się zajmiemy w następnym odcinku. Jeżeli odcinek się podobał, zostaw lajka. Jeżeli chcesz więcej i być na bieżąco z moimi filmami, możesz zostawić subskrypcję. No i to tyle. Na razie, cześć. Do następnego odcinka.